Co będzie się działo w najbliższym czasie? Od kiedy używam pingwina? Co zamierzam dalej kontynuować? Na ile subskrypcji pokażesz twarz? Jakie treści będą się pojawiać na kanale? Czy planujesz w przyszłości vlogi? I tak, gdzie jestem? Witam w dzisiejszym filmie, który był wyczekiwany już od jakichś dobrych 14 dni. Ciągle się przesuwało, cały czas chciałem nagrać, ale widać, nie nad wszystkim da się zapanować. Na samym początku chcę wam zaznaczyć, że jeżeli coś będziecie chcieli się dowiedzieć, a nie podam tutaj w tym filmie, będziecie mieli opcję, aby napisać w komentarzu. Jeżeli się uzbiera sporo pytań, nagram z tego film w stylu Question and Answers Q&A. Gdy coś zapomnę tutaj powiedzieć, to gram kolejny film. Z góry również dzięki za ostatnią sporą aktywność na kanale w zdobyciu 600 subskrypcji. Zatem przejdźmy do tematów odcinka. Niestety z powodu wielu trudnych rodzinnych spraw zbliżam się do momentu, gdzie jak najszybciej będę musiał znaleźć pracę, co już nawet i trwa, i pójść na swoje, dla dobra mojej psychiki, jak i tutaj wspomnianych osób. Nie wiem jak to się wszystko ułoży, planuję iść na studia, wiadomo, studia i praca to dobre połączenie. Zobaczymy jak będzie, oby wszystko było w miarę git. Jeżeli chcecie pomóc w rozwoju czy wesprzeć, możecie zeskanować kod QR na ekranie lub zobaczyć linki w opisie. Wielu z moich widzów pewnie pamięta, że planowałem spotkanie. Spotkanie ze znajomymi. Nie zamierzam tego pomysłu jeszcze porzucić. Wręcz przeciwnie, coraz bardziej do tego dążę, by się udało. Jak będą odpowiednie warunki, podam wam kiedyś więcej szczegółów. Co będzie się działo w najbliższym czasie? Jakie treści będą się pojawiać na kanale? Może jest szansa, że się pojawi live IRL, tak dla testów. No nie wiem, zobaczymy. Też od mojej motywacji, mojego samopoczucia. W ostatnim czasie walczyłem z systemem, to chyba wiecie. Mam sporo godzin właśnie nagranego materiału, jednak brakuje mi trochę czasu, żeby to wszystko obrobić, ale myślę, że jak się uda, to będą z tego ciekawe filmy. Co ile czasu będą się pojawiać filmy? Myślę, że dobrą opcją będzie taki jeden film short na tydzień. Gdy się trochę ustabilizuje, to będzie tak, że cały tydzień będzie związany z contentem z informatyki, a na weekend czy piątek pojawi się transmisja z Minecrafta czy jakiejś innej, no tutaj pasującej do kanału gierki. W ostatnich dniach mogliście zauważyć, że na IG wrzuciłem posta, w ogóle to obserwuję. Taki sam nick jak na YouTube, macie teraz wstawkę na ekranie. Odnośnie tego, że będzie profil poświęcony większej tematyce dotyczącej kanału, będą pojawiały różne kulisy nagrań, no i co, i jeszcze jakieś ciekawostki. Po wielu transmisjach z parkoura w Minecrafcie udało w końcu mi się uzyskać partnerstwo z serwerem Matrix MC, więc jest możliwe też, że będzie się pojawiało jak będę mieć już więcej czasu, transmisje, czy nawet jakieś krótkie shoty, po prostu by tak trochę wypromować kanał i no też przy okazji serwer. Pamiętacie jak na karcie społeczność czy na różnych transmisjach wspominałem o ITVT? Wiem tylko tyle, że chłopaki cały czas pracują nad rozwojem nowej infrastruktury i możliwe, że jak się im uda ogarnąć jakieś podstawowe rzeczy, to kolejne transmisje będą realizowane za pośrednictwem ich usług. Możecie również do nich wpaść na kanał, link w opisie. Co zamierzam dalej kontynuować? Serwer Minecraft, Lifesteal. Zaczęliśmy właśnie od Lifestealu. Jest to super projekt. Jeden z moich znajomych zachęci właśnie, żeby zrobić serwer, bo chciał mieć ze mną wspólny serwer. No ale jak widać, na razie nie ma zbytnio czasu. Jest to zbyt dużo rzeczy do utrzymania. No, nie mogę pogodzić tego ze swoim planem. A chcemy, by serwer nie miał błędów, był stabilny i działał płynnie. No i też dodatkowe koszty. Również po tym serwerze przystąpiłem do serweru Party. Dużo osób, dużo widzów z was powiedziało, że chcieliście by taki serwer. Będzie on również dostępny na Bedrocka. I to jest ten serwer, w którym widzę potencjał, ponieważ ogarnięcie tego nie zajmuje tak dużo czasu. Inaczej, zrobienie tych wszystkich gierek, minigierek trochę zajmuje czasu, ale później utrzymanie nie, bo to są pluginy do tego. I jak znajdziecie jakieś osoby, które będą chciały zagrać, to ja jestem w stanie nawet zaryzykować opłacenie hostingu na miesiąc. Jeżeli jesteście chętni, macie kogo zaprosić, albo na przykład macie jakąś grupkę, możecie napisać w komentarzu. Rust. O co chodzi z Rustem? To nie jest gra, tutaj chodzi o taki nowoczesny język programowania. Wykonałem właśnie już pierwszy krok w tym kierunku, aby wrócić do jego powtórek. Przygotowałem specjalną playlistę, również do niej link znajdziecie w opisie.
gdzie jeśli będziecie chcieli się nauczyć, to na podstawie moich prób i błędów będziecie mogli sobie coś przekminić. Ogólnie z tego co zrobiłem research, jest to mało spotykany temat na polskim YouTube, więc chcę wykorzystać ten temat jednocześnie, aby zachęcić innych do nauki tego języka, bo on też ma w sobie potencjał niż tylko C++, no i może też trochę uda się wybić częściowo kanał. Kto już słyszał, to pewnie wie, że mam w planach napisać w przyszłości na razie swój własny system operacyjny, więc no już od 22 roku są próby. Tylko najpierw było na assemblerze. A dlaczego nie assembler? A to za chwilę wam powiem. Kolejna seria, w której widzę potencjał, jest to OSDev. Mam częściowo plany jak ogarnąć własny menadżer pakietów, własne środowisko graficzne, DI. No jednak potrzebuję trochę więcej czasu. Kiedyś właśnie planowałem zrobić pierwszą serię na Debianie. Docelowo miał być to assembler, to były czasy początków ChatGPT, czyli dosłownie jakoś 22-23 rok. I wtedy czat jeszcze nie umiał zbytnio bardzo, więc też bym przydało się porównać, co się do tego czasu zmieniło. Może jednak jest wysoki postęp. Nie wiem, jak znajdę jakiś czas, to zobaczymy. Tak, by ogarnąć assemblera pewnie minie jeszcze sporo czasu, może i lat. Nie wiem, jeżeli ktoś z was ogarnął assemblera w kilka miesięcy, to gratulacje. Na razie mogę wam zdradzić tyle, że poszukuję stabilnego fundamentu i na ten czas wykorzystam Gentu. Z tego co przeszukałem, jest najmniej problemów z pakietami. Chodzi o to, że się zależności wysypują, wiecie, na Debianie, Ubuntu. Zainstalujecie coś ręcznie, bez budowy, no to się wysypią zależności i później może coś nie działać. Dla każdej wersji jest inna zależność, a tutaj na Gentu jakoś wszystko się buduje podobnie jak na Archu od zera i chyba to jest najlepiej zrobiony system pod względem zależności, bo się nie wysypuje. No, jeszcze jest NixOS, ale może do tego kiedyś wrócimy. Alternatywną opcją jest też użycie LFS, czyli Linux from Scratch, czy może czysty kernel code, ale to też trzeba było mieć trochę czasu, żeby to ogarnąć. No, docelowo ma być to system na Ruście w połączeniu właśnie z C. No i pewnie też będzie musiał być assembler, bo wiadomo, tam są jakieś magiczne liczby, które pozwalają uruchomić kod właśnie jako boot sektor. Następną polubioną przez was i przeze mnie serią to było właśnie Retro Time. Jak to pięknie jest nostalgicznie wrócić do czasów retro. No i tak, co poszło nie tak? Początki serii sięgają pierwsze miesiące klasy maturalnej, no i jak wiadomo, wszystko się tak połączyło, że nagle zrobiło się pełno sprawdzianów, no i musiałem też wrócić do nauki. No, co mogliście niedawno zauważyć na rekordowym live'ie, około 1050 godzin w ramach akcji Live Challenge. Kilka z niego klipów znajdziecie na kanale. Odnośnie tego live'a wspomnę tak szybko, że zainspirował mnie Oliwier, no i dużo się wydarzyło. Wracając, kiedy wróci seria? Na to pytanie nie jestem w tej chwili w stanie wam odpowiedzieć, ale jak się ustabilizuje trochę sytuacja, którą wspomniałem na początku, myślę, że uda się wrócić. Jeżeli macie jakieś fajne gierki retro z lat 80., 90., które uważacie, że mogę zagrać, podajcie w komentarzu. Zobaczymy, co się da. Teraz przejdźmy do chyba najtrudniejszej części dla mnie, czyli do waszych pytań. Zebrałem najciekawsze pytania, nawet te z 2022 roku, więc co? Lecimy. Na ile subskrypcji pokażesz twarz? To nie zależy tutaj od subów, ale od warunków. W tej chwili nie mam nawet jak podłączyć kamery, bo jak ktoś mi z rodziny wejdzie w kadr, to nie będzie to sytuacja komfortowa. Drugą stroną jest to, że muszę się trochę przełamać, a do tego czasu też służą live'y właśnie IRL. No i gdy będę mieć odpowiednie warunki, na tym kanale raczej na filmach będzie bez kamerki, ale będę jej używać na live'ach. Czy nagram film z wirusami jak DaVinci? Był kiedyś taki plan, ale na live nie chce mi się w tej chwili za bardzo poświęcać na to czas. Wiadomo, są inne ważniejsze kwestie. Od kiedy użyłam Pingwina? Nie za bardzo pamiętam, na laptopie chyba od 2020 roku, jako to był Debian, Fedora, może też Ubuntu, nie jestem właśnie pewien, ale teraz używam MX Linux, a na MyPC, czyli na moim Dellu, chyba od 2022 roku zainstalowałem jako Zorin OS do testów, no i później się zaktualizował on do Ubuntu XT. Tak po prostu przypadkowo. No też miałem próbę z Manjaro z Archem, zachęcił mnie do tego mój kolega. Aktualnie jestem na dystrybucji Calculate Linux, czyli taka, która bazuje na Gentu, no przez jedną linijkę, o którą nie wiem czy wam wspomniałem, może jeszcze nie wspomniałem,
ale myślę, że w tych filmach coś kiedyś pojawią, wspomnę. Wysypał się właśnie system, ale się sporo nauczyłem. Jak wiadomo, człowiek uczy się na błędach. Czy kiedyś zainstalujesz Linux from scratch? Był taki pomysł, ale nie chcę teraz za bardzo spędzać tyle czasu, co z naprawianiem Gentoo. Lol. Czy kiedyś będę chciał napisać emulator? Raczej nie, ale jak będzie mi się nudzić, to czemu nie? Czy planujesz w przyszłości vlogi? W tej chwili nie planuję, ale kto wie, może w przyszłości z kimś będę prowadzić. Pewnie na jakimś innym kanale. No, zobaczymy jak się potoczy, może być ciekawie. Czy będę nagrywać kiedyś poradniki do biblioteki Discord.js? Ciekawy i myślę, że nie martwy temat. Trochę coś tam umiem, ale musiałbym się bardziej podszkolić. Kto wie, może jednak. Kiedy seria Life Hackintosh i Gentoo? Ciężki temat. Najpierw naprawcie teksty, czy AdSpeed do macOS 26, to wtedy będziemy mogli porozmawiać. No, takie nawiązanie do OpenCore'a. No, w tej chwili niestety nie mogę nic zrobić. Nie działa żaden port USB, w sensie inaczej, port USB działa, ale urządzenia z tego portu nie są wykrywalne, więc klawiatura, myszka, RIP wszystko. Zapewne już teraz nikt tego nie ogląda, ale ci, którzy wytrwali, bardzo wam dziękuję. Teraz czas na kolejne mega info. Jeśli będziecie chcieli oglądać więcej luźniejszego kontentu, live IRL, transmisje z gier, a może nawet w przyszłości vlogi, zapraszam was na kanał Czas na Luź, do którego również link znajdziecie w opisie. Myślę, że osoby, które oglądają całość, bez przewijania zauważyły to, że w niektórych miejscach w filmie pojawiają się losowe literki, które na końcu utworzą pewne hasło. Pierwsze osoby, które odgadną hasło, przypnę im serduszko. Dziękuję wszystkim moim znajomym za pomoc w przygotowaniu pytań, jak i tego filmu. Na ten czas mówię wam nie do widzenia, ale jeszcze do zobaczenia. Trzymajcie się i oczekujcie kolejnych materiałów. Cześć!